Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny filmik, a mianowicie dostałem takie ciekawe pytanie, które sobie tutaj poruszamy. Witaj. Mój mąż ma dość duży brzuch. Cały czas ma jakieś problemy zdrowotne, bolą go plecy, bolą go stawy. Czasami pojawiają mu się różne wypryski na skórze. Czy to może być związane z jego dużym brzuchem? Moi drodzy, duży brzuch. Ogólna katastrofa, którą widzimy ostatnio na każdym kroku naprawdę. My to obserwujemy już od jakiegoś czasu. To zaczyna po prostu robić się praktycznie epidemia w całym kraju. Kiedyś takie coś było widoczne w Ameryce. Tam praktycznie każdy miał już za dużo kilogramów na sobie. Jednak to zaczyna docierać też i do nas. Jest to wielki problem, ponieważ tak, rzeczywiście jest to związane z tym wszystkim. Po pierwsze, przede wszystkim nadmiar kilogramów, które cały czas ze sobą nosisz. To jest za dużo. Załóżmy, że nie wiem, masz według tam jakiejś skali, masz za dużo kilogramów, załóżmy 20 kilogramów. Weź sobie teraz worek 20 kilogramów cementu, dodatkowo potrzymaj go przez chwilkę i połóż go na ziemię. Zobaczysz, jaka to jest ulga. Ten cały nadmiar kilogramów my musimy nosić na sobie. Jeżeli teraz to jest jeszcze wokół brzucha usytuowane, mamy tutaj ten dodatkowy, niechciany minus tego wszystkiego, że to ciągnie na nasz kręgosłup na dół. Nasz kręgosłup jest wyciągany do przodu, co sprawia ci bóle kręgosłupa tutaj wokół. Bóle stawów, jak najbardziej. Zbyt duża waga. Cały czas nosisz, obciążasz dodatkowo stawy niepotrzebną wagą, która jest. Ale to wszystko jest pikuś. To wszystko jest pikuś. To jest nic w porównaniu z całą resztą, którą duży brzuch niestety jednak wywołuje. Ponieważ duży brzuch to jest fabryka cytokinów prozapalnych. Czyli non-stop są produkowane hormony prozapalne w naszym organizmie. Takie coś robi tylko i wyłącznie tłuszcz na brzuchu. On cały czas będzie ci powodować zapalenia w twoim organizmie. Nie pozbędziesz się ich. Non-stop są produkowane właśnie te cytokiny prozapalne. Czyli twój organizm jest cały czas jak gdyby w chronicznym zapaleniu. To stwarza szereg kolejnych wielkich problemów. Mianowicie na przykład ma to wpływ na krążenie, na temperaturę ciała, na twój apetyt, na twój sen, nawet na twoją aktywność płciową również ma to wpływ. Zaburza gospodarkę wodną w organizmie. Taki duży brzuch. Czyli po prostu pijesz za dużo albo czasem za mało. Jednak przede wszystkim te osoby mają za dużo wody w organizmie. Ponieważ woda jest niepotrzebnie zatrzymywana razem w tym tłuszczu. I wtedy nosisz dużo więcej kilogramów ze sobą, niż ci jest to potrzebne. Również duży brzuch jest odpowiedzialny za zatory różnego rodzaju, które mogą się tworzyć w organizmie, co znowu skutkuje na przykład zawałem serca, udarem, tego typu rzeczami. Ponieważ tutaj są wydzielane różne substancje, które właśnie mają wpływ na to, że możesz dostać właśnie takiego skrzepu krwi, który ci po prostu zablokuje gdzieś jakąś żyłę i no niestety jest problem. Mleko się wylało. Wtedy kończy się to bardzo, bardzo źle przeważnie. Ponieważ rzadko kiedy wychodzi ktoś z takiego czegoś bez szwanku. Przeważnie zawsze jakieś konsekwencje pozostają. Duży brzuch również jest fabryką insuliny. Tutaj pomimo tego, że nie będziemy dużo jedli, my cały czas będziemy produkować niepotrzebnie insulinę. A to się przyczynia do tego, że znowu nie potrafimy schudnąć, ponieważ cały czas też nam się chce jeść, bo są te skoki tego cukru non-stop. Żeby tego było mało jeszcze, to również duży brzuch produkuje hormony, a właściwie zaburza odbieranie sygnału hormonu, że jesteś najedzony, czyli leptyny. Czyli kiedy ty jesteś pełny, najesz się, twój organizm odbiera w mózgu sygnał, czyli przez te leptyny, ok, jestem pełny, nie chce mi się jeść. Jednak mając duży brzuch, który jest za duży,
on blokuje ten sygnał, który do mózgu ma dojść, że jesteś pełny i ty praktycznie nigdy nie czujesz się najedzony. Cały czas czujesz się głodny. I tu się zaczyna taki diabelski młyn, jak gdyby wokół tego, ponieważ z jednej strony masz za dużo kilogramów, za duży brzuch, a z drugiej strony cały czas jesteś głodny. Moi drodzy, to trzeba przez chwilkę przemęczyć się z tym i zobaczycie efekt, że wiele może się zmienić, ponieważ duży brzuch prowadzi również do insulinooporności oraz do cukrzycy. A teraz coraz więcej ludzi ma cukrzycę. Nawet dzieci mają już cukrzycę, co było kiedyś praktycznie nie do pomyślenia. Dziś dzieci mają praktycznie już cukrzycę. W młodym wieku, co normalnie występowało u osób starszych. To jest spowodowane tym, że my mamy na każdym kroku za dużo cukru i węglowodanów w jedzeniu. Na każdym jednym kroku. Wszędzie mamy przetworzoną żywność. Mało kto dziś gotuje już sam w domu, ponieważ jest to dużo prostsze, żeby kupić coś gotowego i odgrzać. Mamy tam również tłuszcze typu trans w takich protalawach przetworzonych, które również są odpowiedzialne za wiele chorób. Wystarczy tylko i wyłącznie coś zmienić. Mamy za mało ruchu przede wszystkim. Nawet małe odstępy są dziś pokonywane samochodem. Gdzie się wyjeżdża 100 metrów dalej do sąsiada, podjeżdża się samochodem i wraca się 100 metrów dalej, bo za ciężko jest po prostu przejść to na nogach. Gdzie my powinniśmy mieć codziennie około 10 000 kroków, przynajmniej zrobione. Przynajmniej. To jest wszystko problem. Kolejny problem to są choroby stawów, które również są właśnie przez duży brzuch produkowane, ponieważ cały czas są wydzielane hormony prozapalne, które również oddziałują na stawy. Choroby autoimmunologiczne. Tak, te choroby, które dzisiaj są na lewo i na prawo, wyskakują jak grzyby po deszczu ze wszystkich stron. Tutaj duży brzuch również ma wiele do powiedzenia właśnie przez te hormony prozapalne. Znam osoby, które odżywiały się dobrze, wszystko pozmieniały, a choroby autoimmunologiczne zostały, dopóki do czasu nie zniknął ich brzuch. Kiedy w końcu spalili ten brzuch, nagle choroby autoimmunologiczne zaczęły się wyciszać. Dlaczego? Ponieważ znikły te fabryki, które produkowały cały czas cytokiny prozapalne w naszym organizmie. Więc jak widzicie, duży brzuch niesie ze sobą wiele ryzyka. Niepotrzebnego ryzyka, które nie jest nam do niczego potrzebne. Więc po co nosić te dodatkowe kilogramy ze sobą cały czas? Jeżeli jesteś zainteresowany tym, jak schudnąć, zalinkuję Ci tutaj jeden film. To jest film, w którym my schudliśmy ponad 30 kg, nie głodząc się, stosując bardzo prostą dietę, która wykluczyła nam tylko i wyłącznie praktycznie cukry, węglowodany i tyle. Nigdy nie byliśmy głodni, nie trenowaliśmy, a schudliśmy ogromne ilości obydwoje po tej diecie i praktycznie tą dietę do dziś stosuję cały czas, ponieważ mi ona najbardziej odpowiada. Żona przeszła na jeden poziom wyżej, ponieważ przeszła na karniwora. Ta dieta jest jeszcze bardziej ekstremalna, także jak Cię interesuje jeszcze na przykład karniwor, to możesz sobie zajrzeć w playlisty. Jest cała playlista zrobiona o diecie karniworza. Tam jest masa filmów, które już zrobiliśmy o tym. W opisie znajdziesz jeszcze link do naszych książek. Tam jest książka Karniwor napisana właśnie, a w książkach w szamańskim świecie, drugiej, chyba trzeciej części, może nawet i w pierwszej też było coś wspomniane, są też informacje na temat diety ketogenicznej, którą ja stosuję już bardzo długo, z małymi przerwami, gdy kiedyś znajduję jakieś owoce gdzieś dojrzałe, czy na przykład teraz mam troszeczkę owoców znowu do zjedzenia w ogrodzie, na moment wychodzę sobie z tego keto, zjem to i wracam z powrotem do keto. Także warto się zainteresować, ponieważ to leży wszystko w Waszych rękach. Czy Wy chcecie mieć na sobie fabrykę hormonów prozapalnych, czy chcecie być zdrowi.
Wybór należy do Was, nie dla mnie. Ja Wam mogę tylko odpowiedzieć na pytanie, które mi padło, przekazać moje informacje, które na ten temat mam i na tym się kończy moja misja. Reszta leży w Waszych rękach. Także tyle na dziś, trzymajcie się. Hej!